Cześć, witajcie. Life is Strange było jedną z najbardziej emocjonalnych serii gier ostatnich lat, a dziś coraz częściej mam wrażenie, że coś się po drodze zgubiło. Oczywiście, żeby była jasność, nie była pierwsza, wcześniej mieliśmy chociażby Heavy Rain od Quantic Dream czy The Walking Dead od Telltale Games, ale mam wrażenie, że dopiero Life is Strange zrobiło to na taką skalę emocjonalnego oddziaływania. 2015 rok to był moment, w którym internet trochę oszalał. Dyskusje, teorie, analizy, ludzie płaczący na streamach czy youtuberzy przeżywający wybory, jakby to była ich własna historia. I to nie było przypadkowe. Get that gun away from me, psycho! Historia Max i Chloe wyznaczała pewien standard, ale nie dlatego, że była epicka czy filmowa w hollywoodzkim stylu, wręcz przeciwnie, była bardzo ludzka. Te postacie nie były odrealnione, nie były przerysowane. Łatwo było się z nimi po prostu utożsamić, bo przeżywały rzeczy, które każdy z nas zna. Problemy w szkole, trudne relacje, pierwsze decyzje, które coś ważą i presja otoczenia, czy chociażby chaos w głowie. Brzmi znajomo, prawda? No właśnie, każdy przechodził właśnie przez takie decyzje i przez takie etapy w swoim życiu. To były emocje, które nie udawały, one po prostu były. I chyba właśnie dlatego pierwsza część, która zadebiutowała w 2015 roku, tak mocno cisnęła swoje piętno na branży. Zbudowała fundament pod coś większego, pod markę, która miała potencjał, żeby rosnąć, rozwijać się i dostarczać kolejne historie na równie wysokim poziomie. No i niestety tutaj zaczyna się druga strona tego medalu, bo mam wrażenie, że z każdą kolejną odsłoną zaczynała seria iść po równi pochyłej. Od historii, które łapały za serducho, przeszliśmy do produkcji coraz słabszych zarówno pod względem narracji, jak i emocjonalnego zaangażowania. Do tego dochodzą decyzje biznesowe, które zamiast rozwijać markę, zaczęły ją powoli rozmywać. I w efekcie dostaliśmy coś, co kiedyś było wyjątkowe, a dziś coraz częściej ginie w tłumie. I szczerze bardzo nad tym ubolewam, ponieważ uważam, że na rynku gier jest miejsce również na tego typu gry. Dlatego dziś przejdziemy sobie przez historię całej serii Life is Strange, zobaczymy co zadziałało, gdzie coś się złamało i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co właściwie poszło nie tak i czy wszystkie gry po pierwszej części były serio słabe. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli od studia, bez którego historii tej by po prostu nie było, czyli Dontnod. Francuskie studio z siedzibą w Paryżu, które przed Life is Strange nie było jeszcze gigantem. Ich pierwszym większym projektem było Remember Me, czyli gra dosyć ambitna, z ciekawym światem i pomysłem na manipulację pamięcią, ale finalnie przyjęta dość chłodno. Była tam wizja, był potencjał, ale brakowało tego czegoś, co przebiłoby się do masowego odbiorcy. Swoją drogą Remember Me było wydawane przez Capcom. Taka ciekawostka. No i w końcu pojawiło się Life is Strange. Pierwsza część była absolutnie złotym strzałem, zarówno dla Square Enix jako wydawcy, jak i dla samego Dontnod. Gra sprzedała się na przestrzeni lat w około 3 milionach egzemplarzy, ale co ważniejsze, została pokochana przez graczy. No i wiecie, nie tylko fajna gra 7 na 10 znajdzie swoich fanów, tylko realne, emocjonalne przywiązanie graczy. I tu pojawia się ciekawy aspekt. Life is Strange dołożyło swoją cegiełkę do popularyzacji modelu epizodycznego. Jasne, znowu wcześniej robiło to Telltale Games, ale tutaj ten model trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców. Odcinki, cliffhangery, czekanie tygodniami na kontynuację. To właśnie robiło Dontnod na przestrzeni lat. Tylko że moim zdaniem to był bardzo średni trend, bo ile budowało to napięcie, tak większość graczy i tak wolałaby dostać pełny produkt, na start, a nie historię rozbitą na część. Pamiętajmy, gry to jednak nie są seriale z TV czy filmy, bo jak gramy, to chcemy grać raczej w całość, wciągać się, angażować, dostawać kolejną dawkę fabuły i emocji, nie przerywając tego. A jednak w serii Life is Strange często musimy czekać na kolejne epizody, jak te gry wychodzą. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o ten aspekt. No dobra, ale mamy sukces, mamy studio, które nagle wystrzeliło, mamy fanbase, który zakochał się w Max i Chloe, mamy zakończenie, które przez tygodnie żyło w internecie, przez teorie, dyskusje, co by było gdyby.
i różne filmiki znanych youtuberów reagujących na zakończenie tej historii. Krótko mówiąc, wszystko się zgadza, marka rośnie i dobrze rokuje na przyszłość. Nic tylko iść za ciosem, prawda? No właśnie, niekoniecznie. Bo zanim przejdziemy dalej, warto zatrzymać się na chwilę przy tym, dlaczego pierwsze Life is Strange działało tak dobrze. To nie były tylko moce cofania czasu, to był pretekst, mechanika, która wzmacnia emocje, ale ich nie zastępowała. Najważniejsze było to, jak gra pisała relacje, jak budowała napięcie między bohaterami, jak zmuszała cię do decyzji, które nie miały dobrego rozwiązania. I jak bardzo potrafiła uderzyć w momentach, w których się tego nie spodziewałeś. Przede wszystkim była pod względem pisarstwa i światotwórczym napisana bardzo dobrze. I my jako gracze wierzyliśmy w przedstawiane tam wydarzenia i wypowiadane dialogi. To była historia o dorastaniu, stracie, konsekwencjach i czasie nie tylko jako mechanice, ale jako czymś, czego nie da się cofnąć bez konkretnej ceny. I właśnie dlatego to zadziałało. I dlatego wtedy ludzie w tamtym czasie pokochali Life is Strange i chcieli tego więcej. Seria dobrze rokowała, wzbudzała wiele emocji, bardzo skrajnych emocji, bo zakończenie było, powiedzmy, bardzo emocjonalne, ale też wzbudzało emocje pod tym względem, że dlaczego ta historia musi się tak kończyć, dlaczego ta decyzja tak dużo waży. No i takie właśnie decyzje budowały unikalność tego tytułu. No i wtedy wchodzi rok 2017 i dostajemy Life is Strange Before the Storm. Pomysł na papierze świetny. Bierzemy Chloe i jedną z najbardziej lubianych postaci w części pierwszej. Dorzućmy Rachel, jedną z najbardziej tajemniczych postaci i tragicznych w części pierwszej. I opowiedzmy historię sprzed wydarzeń z pierwszej części, czyli sprzed tytułowego sztormu. I to brzmiało totalnie jak pewniak. I łatwa kasa i dobre rozwinięcie całego uniwersum. Tylko że wśród graczy bardzo szybko pojawiły się obawy i to całkiem uzasadnione. Bo Chloe nie ma mocy jak Max, nie ma cofania czasu, nie ma tej unikalnej mechaniki, która wyróżniała właśnie ten typ gry i właśnie wyróżniała Life is Strange 1. No i była, powiedzmy sobie szczerze, filarem pierwszej części. I faktycznie Life is Strange Before the Storm było gameplayowo uboższe i tu nie ma co się oszukiwać. System dialogów, czyli ten cały backtalk, był ciekawy, ale nie miał tej samej głębi, co manipulowanie czasem przez map. W trybie backtalk Chloe używała sprytu, by rzucić obelgi w stronę drugiej postaci lub sprytnie spróbować zmienić jej perspektywę. No i to było takie, moim zdaniem, bardzo naciągane. Backtalk jest też opcjonalny i nawet jeśli uda nam się ukończyć sekwencję, możemy po prostu zmienić inną metodę, wybór, ścieżkę, jak zwał, tak zwał. A same decyzje też często wydawały się po prostu mniej ciężkie w tej części. Ale największy problem leżał dosłownie gdzie indziej. Historia trzymała poziom, ale nie miała już takiego samego uderzenia. Relacja Chloe i Rachel była ciekawa, momentami naprawdę dobra i dobrze napisana, ale dla wielu graczy coś tu nie do końca kliknęło. Część osób zarzucała, że Rachel została przedstawiona zbyt powierzchownie albo wręcz inaczej niż sugerowała to część pierwsza. No i tutaj według mnie dochodzi też całkowicie inny aspekt, bo akurat postać Rachel w części pierwszej była mocno tajemnicza. My się powoli dowiadywaliśmy, co się z nią stało, my dostawaliśmy skrawki informacji, jaka wyglądała Rachel kiedyś w relacji z Chloe. No i graczom nie za bardzo podobała się wizja ta, jeżeli te karty zostały odsłonięte i dostaliśmy przedstawione to w takiej formie przez twórców, jaką widzieliśmy w grze. No, gracze wyobrażali to sobie inaczej, a wcześniejszy efekt niedopowiedzenia po prostu w pierwszej części zadziałał bardzo mocno, a tu już właśnie niekoniecznie. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że gra była robiona już nie przez Dontnod, a przez inne studio, co też było odczuwalne w tonie, stylu i w całej powszechnej narracji gry. I teraz najważniejsze, co już wspominałem kilka razy, odbiór tej gry był bardzo mieszany. No nie był to flop, nie była to zła gra, ale też już nie był to ten poziom emocjonalnego wow, który dała nam jedynka. Sprzedażowo też było słabiej, a gracze byli, tak jak mówiłem wcześniej, podzieleni. Jedni doceniali rozwinięcie Chloe, inni czuli, że to trochę niepotrzebne rozwijanie czegoś, co w jedynce działało właśnie dlatego, że było
niedopowiedziane. I tak samo działało to w przypadku Rachel, co mówiłem chwilę wcześniej. I tutaj zaczyna się coś, co później będzie tylko bardziej widoczne. Seria zaczyna szukać swojej tożsamości na nowo i niestety nie zawsze trafi tam, gdzie powinna. Dobra, lecimy dalej z tym, bo tutaj zaczyna się moment, w którym ta seria naprawdę zaczyna skręcać w różne strony i nie zawsze są to dobre strony. Wchodzimy w Life is Strange 2 i trzeba uczciwie powiedzieć, zapowiedź była naprawdę mocna. Pokaz na E3 2018 zrobił dobrą robotę, bo nagle dostaliśmy zupełnie nowy kierunek, który zapowiadał się ciekawie. Zero Max, zero Chloe, zero Rachel. Totalny reset. I to był odważny ruch, bo zostawiasz postacie, które ludzie pokochali i mówisz, robimy coś zupełnie nowego. I żeby było ciekawiej, przed premierą dostaliśmy The Awesome Adventure of Captain Spirit, czyli darmowe demo wprowadzające nas w klimat gry. I to był naprawdę świetny ruch marketingowy. Budował napięcie, dawał przedsmak i pokazywał, że Dontnod Entertainment nadal ma pomysł na tę serię. No ale sama gra, powiem tak, osobiście mi siadła i to bardziej niż się spodziewałem. Historia braci Diaz była dużo bardziej przyziemna, ale jednocześnie cięższa emocjonalnie. Tu nie było już szkolnych dram, tylko ucieczka, odpowiedzialność, relacja starszy-młodszy brat i decyzje, które naprawdę coś ważyły. I było czuć, że Dontnod nadal potrafi opowiadać historie. Może mniej efektowne, ale bardziej życiowe i momentami autentycznie przytłaczające. No i teraz ważne, gra była dobrze oceniona przez recenzentów, no i graczy, ale nie zrobiła takiego szumu jak jedynka, ale i tu wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, to nadal była równia pochyła, bo mimo jakości, no hype był dużo mniejszy, dla wielu osób to nie było to samo i nawet jeśli gra była dobra, to nie miała tej magii pierwszej części. Ta pierwsza część, jak widzicie, mocno rzutuje cały czas na inne części gry, bo żadna nie dorównywała właśnie jedynce pod jakimkolwiek względem. No i teraz płynnie przechodzimy do momentu, gdzie zaczyna się robić dziwnie. Life is Strange True Colors i tutaj uczciwie powiem, to jedyna część gry, w którą nie grałem. Ale nawet bez grania widać jedną rzecz. Znowu zmiana studia. Zamiast Dontnod mamy Deck Nine i to już zapala pierwszą czerwoną lampkę. Z tego co widziałem i czytałem, gra została przyjęta po prostu ok. No i teraz dochodzimy do momentu, gdzie moim zdaniem seria zaczęła się naprawdę sypać i chyba posypała się tutaj na dobre, czyli Life is Strange Double Exposure. No i mamy powrót Max, nostalgia, marketing grający na emocjach fanów jedynki, no i powiedzmy, że brzmi to dobrze, ale no właśnie tylko na papierze, bo raz od pierwszych zapowiedzi była krytyka i teksty typu, że to obrzydliwe granie na nostalgii i bezsensowny powrót. Bo w praktyce dla wielu graczy wyglądało to jak próba odzyskania swojego fanbase'u za pomocą znanej twarzy. Max wraca, ale pytanie brzmi, czy dlatego, że potrzebne było to tej historii, czy dlatego, że była potrzebna marketingowi. No i mieliśmy, jak mogliście zauważyć, etapy tej historii w tej serii, że próbowano odcinać się od znanych bohaterów. Ale jak seria nie sprzedawała się już jakoś dobrze, to nagle wracamy do Max, zaraz do Chloe. No moim zdaniem to jest masakra. No ale w tej części to nie było najgorsze. Najgorszy był Early Access i tu serio wybuchła ogromna afera, że grę można było dostać już 2 tygodnie wcześniej. I nie wiem, kto wpadł na ten genialny pomysł, ale w dobie tego, że graczom już nie podobało się, jak grę można dostać 2 lub 3 dni wcześniej, to tu nagle ktoś przyklepał i uznał, że puszczamy to 2 tygodnie wcześniej. No totalna głupota. Ale dobra, posłuchajcie mnie. Standardowo wiadomo, mieliśmy sytuację, gdzie płacisz więcej, dostajesz grę wcześniej i żeby było zabawniej, dostajemy grę 2 tygodnie wcześniej za ogromne pieniądze, ale tylko jej część. Pierwsze epizody, no a resztę i tak trzeba było czekać. To jest totalny cyrk. No i ludzie, to jest dokładnie ten model, którego gracze nie lubią i nic dziwnego, że wiele osób odebrało to mocno negatywnie. Fabularnie też było różnie. Początek naprawdę obiecujący, intryga, pytania, tajemnica, coś tam się buduje, ale potem wiele wątków jest spłyconych, niektóre pytania zostają bez sensownej odpowiedzi, a całość robi się bardzo przewidywalna. Jedynie co naprawdę wybija się na plus, to detale i to takie bardzo małe detale, jak na przykład na początku, kiedy Max próbuje cofnąć czas i sama komentuje, że już tego nie potrafi. Mała rzecz, ale fajna, gra na nostalgii i świadomości postaci. Ale poza tym jest coś, co najbardziej zaszkodziło całemu uniwersum, czyli mieszanie linii czasowych.
próba pogodzenia różnych zakończeń jedynki i robienie wszystkiego kanonicznym. W efekcie rozwala to trochę spójność całego uniwersum. I jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy to był skok na kasę, to chwilę później dostaliśmy kolejną część, czyli Life is Strange Reunion. I powiem wam coś, że o tej grze było tak cicho, że to było aż podejrzanie. Serio, media cisza, recenzenci cisza, internet prawie nic. No ale przynajmniej wygląda na to, że twórcy trochę się zreflektowali, bo dostaliśmy niższą cenę, cała gra była dostępna od razu, bez epizodów, czyli coś, o co gracze w sumie prosili od lat. Tylko jest duży problem z tą częścią. Znowu Max i Chloe, znowu powrót do tego samego miejsca. No ja też ogrywam teraz ten tytuł i mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony ludzie chwalą, oceny graczy są nawet, z drugiej ja mam takie déjà vu. Ta szkoła już tam była, ten klimat już to widziałem, ta gra jest bardzo bezpieczna i to aż za bardzo. I to jest chyba największy problem tej serii dzisiaj. Kiedyś wyznaczała trendy, a teraz sama odtwarza własne schematy i to trochę boli, patrząc na to, od czego to się wszystko zaczęło. No i mam kilka słów takiego podsumowania, dlatego zamiast iść w coś niepewnego, lepiej powiedzieć wprost. Seria na tym etapie trochę się rozjechała. Z jednej strony dalej jest potencjał i fanbaza, z drugiej widać brak spójności wizji na przyszłość. I to jest problem tej marki dzisiaj. Kiedyś wyznaczała trendy, tak jak mówiłem wcześniej, a teraz momentami sprawia wrażenie, jakby próbowała dogonić samą siebie. I to właściwie wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Jak widzicie, seria gier Life is Strange jest bardzo specyficzna pod tym względem, że o ile jedynka jest bardzo kultowa, tak każda kolejna część to był spadek formy, mniej lub bardziej. I doszliśmy do takiego momentu, że seria zatraciła własną tożsamość i próbuje mieszać stare z nowym, wracać do tego, co było, do starych bohaterów, mieszać różne linie czasowe. No i teraz nawet, jak to mówię, jest to bardzo zagmatwane i twórcy sami nie wiedzą już, czego chcą. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!